W dzisiejszym słuchowisku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy giganci naprawdę chodzili po ziemi. Istnieje sporo materiałów źródłowych, mówiących, że tak właśnie było. Zapoznamy się z nimi i poddamy analizie. Zapraszam więc do słuchania. Tradycje ludów całego świata są zgodne, że we wcześniejszym okresie na Ziemi żyła rasa olbrzymów. Większość tej rasy została zniszczona w wielkich katastrofach, bądź wytępiona przez ludzi. Japończycy podają, że kiedy ich przodkowie przybyli z kontynentu po wielkiej katastrofie około 3000 lat temu i zawędrowali na wyspy, znaleźli tam długonogie, futrzane olbrzymy. Giganci ci nazywali się Ainu. Przodkowie Japończyków zostali pokonani w pierwszym spotkaniu z nimi, zaś w drugiej konfrontacji zdołali wygrać i wyprzeć olbrzymów na wschód. Bardzo ciekawa relacja spotkania z gigantami została odnotowana w 1764 roku w pobliżu Cieśniny Magellana przez ludzi z okrętu wojennego Dolphin pod dowództwem komandora Byrona. W kronikach okrętowych cała ta sytuacja została opisana w następujący sposób. Mężczyźni i kobiety byli ubrani jednakowo. Komandor rozważał pójście z nimi do ich wioski. Dym z ognisk, na który wskazywali, sugerował, że znajdowała się zaledwie mile stąd. Komandor nie zdecydował się na taki krok, ale zaprosił ich na pokład naszego statku. Tubylcy odmówili, więc wróciliśmy na okręt. Są to olbrzymy w kolorze miedzi, z czarnymi włosami. Mają 9 stóp wzrostu, około 3 metrów, jeśli nie więcej. Ich kobiety są znacznie lepiej zbudowane niż nasze Europejki. Prawie żadne z nich nie miało poniżej 9 stóp wzrostu. Warto napomknąć, że sam Ferdynand Magellan, na cześć którego nazwano tę wyspę, również napotkał podczas swoich podróży plemię gigantów. Istnienie tych tajemniczych istot, znanych jako giganci z Patagonii, po raz pierwszy ujrzało światło dzienne w 1520 roku, kiedy Ferdynand Magellan i jego załoga dostrzegła ich podczas rejsu wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej. Na życzenie Magellana podjęli oni próbę porwania dwójki z Patagonów, jednak z powodu nagłego sztormu obydwa olbrzymy straciły życie i wyleciały za burtę. Historycy sugerują, że Magellan i jego załoga mogli natknąć się na rdzenne plemię Tehuelche. Z kolei w kronikach hiszpańskich Gomara napisał w swoim Conquista de Mexico: drugie słońce zginęło, gdy niebo spadło na ziemię, upadek zabił wszystkich ludzi i każdą żywą rzecz, i mówią, że giganci żyli w tych dniach i że kości, które Hiszpanie znaleźli kopiąc kopalnie i groby, do nich należą. Z ich miary i proporcji, ci mężczyźni wydają się mieć 20 dłoni wzrostu. Pisma hebrajskie, zachowane w Starym Testamencie oraz Talmudzie, mówią jasno. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Mówiąc krótko, istoty boskie mieszały się z ziemskimi kobietami, w wyniku czego ich potomstwo było olbrzymiego wzrostu i nieprzeciętnej sile. Wystarczy spojrzeć na wizerunki dawnych półbogów urodzonych w taki właśnie sposób, aby odnieść wrażenie, że do najmniejszych nie należeli. Najsłynniejszy wizerunek Gilgamesza przedstawia go z dorosłym lwem pod pachą, gdzie jego ogon sięga mu ledwo do kolan. Mityczny Herkules władał swoją maczugą. Jak podaje Robert Graves w swojej mitologii greckiej, było to drzewo oliwne, które wyrywał z korzeniami i strugał z niego pałkę. Dodam jedynie, że drzewo oliwne jest niewiele większe od dorosłego człowieka. Grecka księga Barucha podaje, że ponad 400 000 członków rasy olbrzymów zostało wymazanych przez potop. Po powodzi tylko w kilku miejscach pozostały przy życiu niektóre z nich. Po kilku wiekach, gdy kolejna katastrofa spustoszyła świat, a Izraelici opuścili Egipt i wysłali kilku mężczyzn, by zbadali Palestynę, donieśli oni, że mieszkańcy tej ziemi byli na ogół wielkiego wzrostu i że widzieli tam obok siebie olbrzymów, synów Anakę, wywodzących się z gigantów, a my byliśmy jak koniki polne w naszych własnych oczach i byliśmy tacy również w ich oczach. Podobne rozróżnienie występuje w Księdze Powtórzonego Prawa. Lud ten jest większy i wyższy od nas, a ponadto widzieliśmy tam synów Anakima, olbrzymów. W mitologii nordyckiej również jest mowa o jednym ze światów, podbitym przez Odyna, zamieszkałego przez gigantów. Wątek ten często jest też poruszany w folklorze i legendach ludzi zamieszkujących całą Europę. W Polsce również mamy swoich olbrzymów jak Waligura czy Wyrwidąb. Widzimy więc, że w dawnych czasach
Temat ten był dość powszechny i często się o nim wspominało. Według tekstów sumeryjskich nie wszyscy giganci zostali zgładzeni przez potop, co otwiera nam furtkę, aby myśleć, że to, co widzieli i opisywali ludzie po potopie, może być prawdą. Decyzję jednak pozostawiam wam, drodzy słuchacze. Zapraszam do komentowania pod filmem, co o tym myślicie.